Część trzecia przygód Ruvena oraz Nell. Wchodzicie na dziedziniec pałacowy. Mężczyzna prowadzi was do sal. Wchodzicie do dużego holu. Bardzo królewsko. Na dziedzińcu placowym było widać 2 byki zrobione w całości ze stali. Takie stojące rzeźby. Przechodzicie się holem. Mężczyzna pyta: to skąd znacie mojego pana? O. Słyszeliśmy o nim od współpracowników tawerny. Właściwie zostaliśmy wysłani, aby go znaleźć. Od Krystyny. Rozumiem. Mogę wiedzieć, w jakim celu? Szczerze mówiąc, to... Wydaje mi się, że to rozmowa akurat może inaczej. Jeżeli to nie problem, wolelibyśmy, aby to pozostało dla jego uszu. Średnio. Jestem z moim panem bardzo blisko i służę jemu, zatem i tawernie. Okej. Dobrze, rozumiemy. W takim razie, jeżeli jest pan z nim blisko, jestem pewna, że dowie się pan, o co chodzi. Natomiast na ten moment wolelibyśmy porozmawiać bezpośrednio z pańskim panem. Oczywiście, jeśli będzie pan uczestniczył w rozmowie, też panu podamy te informacje. Dobrze, rozumiem państwa niepewności co do tego. Nie ma problemu. Naciskać nie zamierzam. Czy znaleźliście państwo swoje lokum? Bo przygotowałem dla państwa. Nie znaleźliśmy lokum. Nie znaleźliśmy, więc miło się składa. Ach, dobrze. Otwiera jeden pokój. Patrzy na was. Czy to może być wspólny pokój? Patrzę po Nelly, a on Ruben tak wzrusza ramionami. Czy zależy państwu bardzo na oddzielnych? Możemy mieć wspólny pokój, natomiast jeżeli to nie problem, wolałabym osobne łóżka. Są osobne jak najbardziej, natomiast pokój jest wspólny, o to pytam. To mi nie przeszkadza. No dobrze. Czyli otwiera jednak te drzwi, które zaczął otwierać. Będzie można się umyć? Jak najbardziej. O. Dzięki Bogu. Otwiera wam pokój i widzicie tak. 2 królewskie łóżka z baldachimem, z całą taką toaletką, z parawanem po środku, który można w czystej teorii przeciągnąć, z szafą, miskami, nawet mydło jest. Co prawda nie do końca jesteście świadomi, czym jest mydło, ale... Znaczy nie, już chyba powinniście być. Macie widok na macie taki taras widokowy, stąd na troszeczkę na bagna, co tutaj można dużo mówić. No ale jesteście na wzgórzu, więc nic wam z tego nie grozi. Macie 2 osobne łazienki. Macie koszyk z owocami różnymi. Śliwki, jabłka, rabarbar, no i tam parę takich sezonowych pasujących do tego wszystkiego. Rubenowi po prostu opada szczęka i przeciera sobie oczy, zastanawiając się sam, czy to jest prawdziwe. Pan to na pewno nasze lokum? Nie zgadza się? Czy coś jest nie tak? Czy nie jest wystarczająco komfortowe? Nie. Patrzę na Nel tak w sumie, uśmiechając się. Nel, wykonaj proszę test percepcji. 6. No niestety nic ci nie powiem. Może z przewagą właściwie. Naturalna 1. Dobra, nieważne. Okej.
Ten mężczyzna ma cały czas ręce założone tak za plecy, jak chodzi. Nie, wszystko jest w porządku. Po prostu jesteśmy nieprzyzwyczajeni. Zamyka drzwi w pokoju razem ze sobą. To więcej niż coś. To więcej niż chcieliśmy, naprawdę. I oczekiwaliśmy. To mamy teraz porozmawiać z panem. No, Wszystko w porządku? trochę. Proszę zjeść zdrowych owoców. Najedliśmy się, dziękujemy. Po prostu. Macie Państwo do dyspozycji jeszcze komin, jeżeli byście potrzebowali. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Nel skłania mu się. Ruben też tak po prostu głową. Dziękuję. To gdzie by była łaźnia? Nie powiem. Tutaj drzwi na lewo i tutaj drzwi na prawo. Aż dwie. Zgadza się. Słyszałem, że Państwo podróżujecie w czwórkę. Tak, natomiast. Teraz już w dwójkę. No, niestety. Naszych dwóch kompanów Przykro mi słyszeć. znalazło inne powołanie. Nie, żyją, chyba, nie wiem. Nie jesteśmy pewni. Natomiast miejmy Powinni? nadzieję, że żyją. Tak, więc czy my mamy... Czy chcielibyście Państwo porozmawiać o pracy dzisiaj czy jutro? Jeżeli można, wolelibyśmy najpierw wypocząć. Jak najbardziej. Zatem pojawię się jutro, żeby Was obudzić i wrócę z moim panem. Jeśli mogę prosić, długo podróżujemy, długo spaliśmy na wozie. Czy możemy nie zostać obudzeni z samego rana? Jak najbardziej, noc jest późno. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I od razu też, jeśli można prosić, moglibyśmy naszą rozmowę tak gdzieś na popołudnie, bo musimy po konie jeszcze pójść. A jaki był kłopot z Państwa koniami? Musiały zostać przed bramą. Przed bramą, bo późno przyjechaliśmy. Rozumiem. Poślę kogoś po to. O, Dziękujemy za to. dziękujemy w takim razie. Fantastycznie. Zatem jutro centralnie po południu odwiedzę Państwa. Dziękujemy. Dziękujemy, będziemy wyczekiwać. To ja dziękuję. Dobranoc Państwu. Życzę obfitego wypoczynku. Jeżeli Państwo chcecie, w barku jest parę gatunków wina. Skosztujemy. Proszę natomiast może wszystkich nie spożyć, natomiast proszę się Skosztujemy. częstować wszystkim. Dziękujemy. Dziękujemy jak najbardziej. Otwiera drzwi. Dobranoc Państwu. Dobrej Dobranoc i panu. Wychodzi. Odchodzi. Ruben po prostu stojąc w miejscu zrzuca z siebie ten plecak i tarczę i tak... Jak małe dziecko tak po prostu zdryga nim. Nell rozgląda się po tym pokoju, wzdycha głęboko. Coś jest... Czemu? Mamy wiele rzeczy do pogadania. Mogę się najpierw umyć. Puka w drzwi ktoś. Wskazuje palcem na Nel. Otwieram. To znowu on. Przepraszam, zapomniałem powiedzieć. Proszę się nie wałęsać po pałacu. Nie będziemy. Nie zamierzaliśmy. Są tutaj państwo incognito. Rozumiem. Ukryci. A, rozumiem.
jeżeli państwo byście chcieli cokolwiek na śniadanie, proszę zajrzyjcie do menu. Do mnie. Zajrzymy do mnie. Do listy potraw. Ach, menu to lista potraw. Zgadza się. Rozumiemy. W takim razie nie omieszkamy. Jeżeli państwo byście chcieli również fryzjera, możemy to też uskutecznić. Że on się patrzy na mnie. Poproszę. Nie, po prostu to tak mówi dla was informacyjnie. Myślę, że skorzystam. Ja tak, Ruben tak przetrzesuje się po tych włosach, pewnie piach, błoto i tak dalej. To jutro późniejszym popołudniem, jeżeli będzie okazja. Dobranoc jeszcze raz. Dobrej nocy. Dobranoc. Stajecie sami. Jak minie tak 5 sekund, jak on odejdzie, to Ruben po prostu szybkim krokiem podchodzi do Lel, łapie ją za ramiona i tak wstrząsa. Ja... Ruben doceniam entuzjazm, ale proszę nie trząść mną. Jak normalnie na statku, kurwa. A, jak rodzice mi opowiadali, że dokładnie tak wyglądała sama komnata na statku ich kapitana. Na statku legendarnego kapitana Szaladinów, kurwa. Nel rozgląda się po tym pomieszczeniu jeszcze raz. No, może się czegoś dorobimy na tym poszukiwaniu przygód. Ale... Ruben, proszę cię, skup się. Jesteśmy tu w danym celu. Nie rozpraszajmy się tym. Nel, Czy chcecie coś zrobić przed odpoczynkiem? Umyć się. umyć się. Dobrze. Schodzi wam na to trochę czasu. Piękne zapachy. Macie różny wybór perfum dodatkowo. To Ruben, kurwa, wszystkie sobie psika na nadgarstek i po prostu sprawdza po kolei. Zaczynasz pachnieć jak prawdziwy szlachcianin. Ja również użyję perfum. Jak wybiorę najładniejszy, to po prostu zmywam resztę i psikam się delikatnie ładny tymi. Nawet szczotka do włosów jest i grzebień. Uczeszę się. Full komplet. Ruben też rozwiąże swój barkocz i się uczesze. Nel robi się na tip-top. Ruben też, wiadomo, jak jest, to trzeba skorzystać. Czy chcecie o czymś jeszcze porozmawiać przed odpoczynkiem, czy... Ja mam jedną rzecz do powiedzenia, Nel, więc Okej, w takim razie Nel jak wyjdzie z łazienki, rzuca się na swoje łóżko, rozciąga się. Ruben, domyślam się, był szybszy niż Nel, więc już leży pewnie w łóżku. Słuchaj, Nel. Nassar Elama. Jakbym leżała na chmurce. Ale z ciebie hipokrytka. Mówisz, nie rozpraszaj się, Ruben. Jesteśmy tu w dokładnym celu, Ruben. Bla, 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 pobijmy się w barze, Ruben. Nel się zaczyna śmiać. Daj spokój, tyle nocy spędziliśmy na wozie, że mogę mieć swoje 5 minut. Wiem, po prostu chciałem powiedzieć, że... Zobacz, nie ma Lloyda i Ukharu i w końcu zaczęło nam się układać. Trafiliśmy do komnat księcia. Więcej złota dla nas, jej! To też. Ale... Ach, W ogóle... Nie jesteś ranna jakoś po tym coś? nie jestem. Okej, spoko. Jak coś chciałem spytać, żeby nie było. Chociaż muszę przyznać, po tym jak mnie uderzyłeś tarczą, trochę ugryzłam się w język, ale nie przegryzłam go. Więc to jest najważniejsze. Przepraszam. W ogóle gość się tobą zasłonił, ale jak ja uderzyłem jego kolegę w jaja, to bez honoru. A on kurwa kobietom się zasłania. Tacy to ci jebani piraci. Wszyscy tylko...
honor pirata jestem po prostu lepszy niż inni korsarze, a prawda jest kurwa taka, że się wysługują innymi bardziej niż niejeden szlachcic niejedną dziwką. Nie martw się, Rówanie, poprawiłam mu po tobie. Myślę, że dzieci to już mieć nie będzie. Nie mów tak, sam to poczułem. No co, przynajmniej się taki nie rozmnoży. Słuchaj, Nel, bo... Okej, wyjaśnię ci, jak... Chciałem powiedzieć ludzie z jajami, ale nie. Jak mężczyźni na to patrzą. Powiedzmy, że to jest jedyna rzecz, którą możemy sobie przekazać uczuciowo, jeśli ktoś kogoś uderzy w jaja i mężczyzna na to patrzy, to on sam odczuwa ten ból. Uwierz mi, Dobrze wiedzieć. po prostu... Myślę, że wykorzystam tą wiedzę w moich następnych potyczkach. Ben tak na ciebie patrzy po prostu przestraszony. Dobry Boże, czemu ja to powiedziałem? Też się znowu zaczyna śmiać. Oj, Rówanie, nie przesadzaj, jesteśmy w tej samej drużynie. To prawda. Dopóki nie użyjesz tego na moich oczach jak wtedy, zmęczony jestem, to spoko. Ja też. No właśnie, kładźmy się już spać, bo mi się oczy same kleją. Dziękuję za pomoc. Ale z czym? Wtedy. W karczmie. Doceniam, że nie zostawiłeś mnie z tym samej. Z czemu miałbym, jakby sama mówiłaś, gramy w jednej drużynie. Prawda, ale... Wiesz... Nie dla wszystkich oznacza to samo. I... Można powiedzieć, znam różne istoty. Różne osoby. Chwila, czy ty mi w tym momencie mówisz, Nel, że masz historię z życia, a ja tyle godzin się produkowałem, żeby nie nudziło nam się na wozie. Opowiadałem jedną historię 6 jebanych razy, a ty nic nie mówiłaś, mimo że miałaś o czym. Rówen, czy ty naprawdę myślisz, że nic nie przeżyłam? Przeżyłam 97 lat. Oczywiście, że mam historię z życia. Po prostu jakoś nie było okazji o tym wspomnieć, a ty też nie pytałeś. Ty też o moje nie pytałaś, a i tak mówiłem. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale nie jestem tak dobra w kontaktach międzyludzkich jak ty. Dlatego właśnie trochę myślałem, że nie masz historii, że wy elfy z lądu trochę nudniejsze jesteście, takie Elfy mniej z rozwyfrowe. Nie, Rówenie. Elfy z lądu również mają swoje historie. To kiedyś mi opowiesz, następnym razem jak będziemy jechać, ty gadasz całe kilka godzin. Mogę spróbować. No, ustalone wszystko, no to Lulu. A, właśnie. Miałeś mi zdradzić imię. Kogo? Twojej ukochanej. Obiecałeś mi. Myślę? No dobra, no. Kenny. Ma na imię Kenny. Zresztą pokazywałem mój wiersz. Było tam jej imię, ale... A, to może chodziło o historię z nią związaną? Już nie pamiętam. To... Opowiem ci w takim razie na wozie. Niech tak będzie. W skrócie... Czekałem za długo?
Zobaczysz. W Ruben tak porządku. obraca się na drugi bok. Dobranoc, Nel. Nel wskakuje pod kołdrę i też się obraca na bok. Dobranoc, Ruben. Ja jeszcze tylko przypomnę, że Ruben chrapie w nocy. Oddał sobie Nel swoje życie i nadchodzi nowy dzień. Słyszycie od razu pukanie do drzwi? Ruben tymi jego jeszcze klejącymi się oczami taje. Próbuje podejść do drzwi jeszcze jego nie w pełni obudzonym ciałem i otworzyć je po prostu. Tak uchylić. Nel w tym czasie odwraca się jakby plecami do drzwi i udaje, że śpi, ale będzie podsłuchiwać rozmowę. Idę już. Otwieram, uchylam. Widzisz tego samego sługę, który was tutaj przywiódł. Dzień dobry. Chce pan wejść? Coś? Dzień dobry. Jesteśmy troszeczkę po czasie. Wyjmuję swój zegarek, bliźniaczo podobny do tego, który ty masz. Już jest 12:20. Byśmy umówieni. A ty... 5 minut i będziemy. Zaczekam na zewnątrz. Okej. 5 minut. Ruben zamyka. Nel, wstawaj, jest 12:20. Nel zrywa się z łóżka. Ruben biegnie do swoich szamotów, no, gratów i ubiera się po prostu szybko. Nel również się zaczyna ubierać. I co? No i I wychodzimy. wychodzimy do niego. Wejdźmy do środka. Do nas, w sensie? Zgadza się. A, zapraszamy. Otwieram mu drzwi, żeby wszedł. Jest sam. Mhm. Także możemy zaczynać? Tak. Wydaje mi się, że tak, proszę usiąść, rozgościć się. Mhm. Siada. Nel również siada. Ruben również siada na łóżku swoim. Nie widać jego pana. A gdzie... No, pan... Quillion? Gdzie pan Quillion? Proszę mi wybaczyć za to całe przedstawienie, natomiast to ja jestem Quillion Seris. Uśmiecha się lekko. Myślę, że rozumiemy ostrożność jak najbardziej. Rozumiemy, tak. Jestem szambelanem w Czaraskuru. Nel wstaje do niego, wyciąga do niego rękę. Ruben również wstaje i wyciąga rękę, żeby uścisnąć jego dłoń. Nelietta Rainwalker. Pracuje dla tawerny. Quillion Seris. Ja również pracuję dla tawerny. Ruben bardziej teatralnie kłania się, uściskając jego rękę. Ruben Loratris. Też pracuje oczywiście dla tawerny. I Nel siada z powrotem na łóżku. Nie powiem, drodzy państwo, że nie wiedziałem, że przybierzecie do nas. Nie było to potwierdzone. Krystyna dawała mi informację. Natomiast nie byłem pewien, kiedy państwa oczekiwać. Mało osób zna mnie pod tym imieniem i nazwiskiem. Jednakże to jest moje prawdziwsze. Proszę wybaczyć za... rozumiemy. Proszę wybaczyć natomiast za tak nagłą wizytę z naszej strony. Jednakże domyślam się, że słyszał pan, co się wydarzyło w Talongardzie. Ma bardzo jasno niebieskie oczy.
Tak, słyszałem o całym zajściu. Słyszałem, że trwają prace nad tym. Niestety w Czaraskuro nie było żadnych informacji na temat przestępców, którzy dokonali tego aktu. Jest jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście pomogli mi ustalić. To znaczy? Mhm. Jakiś czas temu, nie wiem na ile się zaznajomiliście z miastem, natomiast mamy samozwańczego wybawcę tego miasta, który nazwał się w pewien, można by powiedzieć, rozdmuchany sposób. Nazwał się księżycowym wybawcą. Dobrze, okej, ale czy mamy udowodnić jego fałsz, coś? To, czego bym od was chciał, to ustalenia jego tożsamości. I powiedzenie mi o jego tożsamości tylko mi. Nikomu innemu. Żadnym strażnikom, żadnym władcom, ani niczym innym. Jestem w całości przekonany, że raczej nie jest to zła osoba, więc nie macie się co o to martwić. Jeszcze raz, jak się nazywał? Jak na siebie mówił? Księżycowy wybawca. Ale to nie wiem, jak mamy go znaleźć? Co on po prostu paraduje po mieście? Co? Quillian obraca się patrząc przez chwilę w lustro. Wykonaj test na spostrzegawczość, Rówania. Okej, na percepcję? Czy... Tak, tak. Okej. 10. Okej, nic. Chciałbym, żebyście mi po prostu z tym pomogli. Moja służba i sytuacja, w jakiej jestem, nie pozwala mi spędzić czasu w różnych dzielnicach miasta. Nie do tego stopnia, na jakiego bym chciał. Mogę chodzić nocą, natomiast sprawia to, że mogę się zdemaskować. W porządku, zajmiemy się tym. Pomożemy z tym, tak jak będziemy umieli. Ja jednakże dla bezpieczeństwa nas wszystkich muszę pozostać na swojej pozycji. Okej, zajmiemy się tym, o co nas pan prosi, oczywiście, tylko przydałyby się jakieś haczyki, o które można by się zaczepić, gdzie go znaleźć, czy gdzie tam, jak wygląda. Lubi na siebie zwracać uwagę, pomagając niektórym w opresji. Szczególnie nocą jest aktywna. Może to jego widzieliśmy. Kiedy? Jak szliśmy do karczmy, tej na wzgórzu. Tego na dachu. Tego na dachu. Czy wiadomo panu, czy nosi białe peleryny? Były pogłoski. Czyli to był on. Nie. A, nie umiem biegać po dachach. Zostaw to mnie. Okej. Dobrze, no to już wiemy mniej więcej czego szukać, więc będzie łatwiej. Proszę o dyskrecję z tym wszystkim, więc rozglądajcie się uważnie. Raczej nie odpowiadajcie strażnikom, Strażnicy mają bardzo sytuację, w której oni są zdania, że są pod kontrolą wszystkiego, co się dzieje, co nie jest do końca prawdą. Słyszeliśmy o tym. Czarna gwardia. Natomiast Rówanie musimy być ostrożni. Wiem? Czemu? Powiem w takim razie może przed panie Quillionie. Musi pan wiedzieć, że przykuliśmy troszeczkę uwagę strażników, kiedy przybyliśmy do miasta.
i domyślam się, że będą mieć na nas oczy. Słyszałem co nieco podczas odbierania powozu. Wasze konie mają się dobrze, zostały dostarczone do weterynarza dworskiego, więc O, rozpieszcza nas pan. Fantastycznie. Podróżował z nami jeden. Był weterynarzem, to on się głównie zajmował końmi. Ale niestety poszedł w swoją stronę. rozumiem. A, Oczywiście postaram się wynagrodzić wasze starania, jakkolwiek by one nie były. Ze względu na to, że nie mam okazji porozmawiać z kimś poza może od czasu do czasu Amandą. Czy coś słychać u Krystyny i Wiktora? mają się dobrze. Na tyle, na ile się da, zważając na okoliczności. Raczej nie zwracają na siebie teraz uwagi. No i Wiktor wyjechał z Talangwardu? tego słowa szukałem. Można powiedzieć, że cała tawerna rozjechała się w swoje strony. Nie pierwszy raz. Słyszeliśmy. Tylko Krystyna została w Talongwardzie. Tak, ale pani Krystyna sobie poradzi. Wszyscy to wiemy. Doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Wiemy, gdzie wyjechał, natomiast pan Wiktor, jeśli to pana interesuje. Możecie im powiedzieć. Pan Wiktor do Tormyrdal się kierował. Ach, Thor Myrdal. No tak, niedaleko rodzinne strony. Nel tak rzuca spojrzenie Ruvenowi. Ruben tak rzuca spojrzenie panu Quillionowi. Rozumiem, że nie wiedzieliście. Pan Wiktor nie jest zbyt otwartą osobą. Wolał rozmawiać o runach niż o sobie. Kiedyś był inny. Słyszeliśmy, że to on potrafił przysporzyć najwięcej problemów. Zgadza się. A. Wszyscy mają swoje za uszami. Tak. Wiem, jak trafił do więzienia. Doskonale jestem świadom tego, co się działo. Jestem trochę starszy, więc widziałem pewne sytuacje. Przepraszam za moją, że wprost spytam, ale jest pan magiem? Właściwie to preferuję walkę troszeczkę bardziej elegancką. Te błękitne oczy. Tak? Po prostu tak kojarzą mi się z magami, z tego co widzieliśmy, wszyscy takie mieli. Nie sądzę, żeby to był wspólny mianownik. Zajmuję się bardziej walką fizyczną, jeżeli to powiedzieć. Albo raczej zajmowałem. Nie jestem już tak aktywny jak kiedyś. Swoje sparingi w życiu miałem. Ruben przypomina sobie swój sparring z Nel. I tak uśmiecha się trochę na wpół. Rozumiem. Kiedyś nawet doszło do sparingu mojego i Krystyny. Ruben jak takie małe dziecko podekscytowany. O, wygrał! Quillian uśmiecha się dosyć szeroko, bez ukazywania zębów. Tylko widać jego podnoszące się wąsy. Muszę przyznać, że ten pojedynek musiałem z podniesioną głową przyznać się do porażki. Pani... przepraszam, po prostu... Pani Krysia jest oczarowującą kobietą.
Ruben jest największym fanem pani Krysi, Oj. jaki stąpał po tej ziemi. Największym bym nie powiedział, ale tak, jestem zdecydowanie jej fanem. Pani Krystyna w swoich czasach łamała wiele serc. Patrzę się troszeczkę w dół. Coś wspominała. Natrafiliście może na Fareta albo Iliadę? Nie mieliśmy chyba. Tylko słyszeliśmy. Tak, aczkolwiek w 4 oczy nie mieliśmy przyjemności. Muszę przyznać, pan jest naszym pierwszym celem podróży, że tak to ujmę. Ach, rozumiem. Ale odpowiadając, Wiktor jest z granicy, z Grimheima. Jest z Redmine. To było małe miasto zajmujące się tworzeniem pewnych związków chemicznych swojego czasu. Bardzo niepozorne miejsce. Ale byłem na wielu podróżach z nimi. Ciężki jest los poszukiwacza przygód. Mimo tego to zaszczyt współpracować z takimi legendami jak Tawerna. Dziękuję. Skoro Krystyna was przysłała do mnie, to znaczy, że widzi w was pewnego rodzaju potencjał. Wątpię, że wyjawiłaby chociażby moje imię. Bardzo miło to słyszeć w takim razie. To prawda, bardzo miło to słyszeć, choć jak już wspominaliśmy, dwójka naszych kompanów obrała własne ścieżki. Mieli prywatne sprawy, które gonili. Rozumiem. Każde z nas miało w swoim czasie. Czy byłem to ja? Czy był to... Ach, ten młodzieniec Kari. Młodzieniec. Już chyba nie bardzo. Ach, lata mijają. Pamiętam go, jak miał 14 lat. Tak młodo zaczął. Zapytałabym go o Herolda w takim razie, ale nie jestem pewna, czy go pan poznał. Można tak po części powiedzieć. Jego brwi opadają. A jeśli mogę A on? Jak się miewa? Wypluł w swoje strony również. Domyślam się, gdzie. Czyli nikt nie udał się do Srebrnych Miast. tego, co nam wiadomo, to chyba nie. Wiktor nadal ma za złe. My chyba nie wiemy. Rozumiem. Przepraszam, nie wiem ile wiecie. Nie ma sprawy. Nie ma żadnego problemu. Może powiem w ten sposób. Jesteśmy od niedawna z tawerną. Tak No, naprawdę. rozumiem, myślałem, że chociaż parę lat tutaj jesteście. Po prostu szybko wspinamy się do sławy i sukcesu. Parę miesięcy maksymalnie. Sukcesu i sławy. Wiele krajów może zamknąć swoje granice na twoją osobę, Ruvenie. Proszę się nie... Spokojnie, rozumiem. Nie mam z tym problemu. Nie chcę nic mówić, ale byliśmy wyrzucani z wielu miejsc swojego czasu. Zrobiliśmy wielu wrogów. A szczególnie faktycznie Wiktor i Krystyna. Ja byłem raczej spokojniejszą osobą. Nie dziwię się Wiktorowi momentami, ale Krystynie również nie. Od czasu zaćmienia. Szczególnie w przypadku Krystyny.
Nel zaciska trochę swoje pięści na pościeli. Ruwen średnio wie, o co chodzi, ale czuje atmosferę pokoju, że jest trochę smutnawo. Quillian wygląda, jakby widział te wydarzenia. No, pani Krysia mało o sobie mówiła. Wolała rozmawiać o nas, o naszych życiach, o tym, co robiliśmy. Jak się osiada na dłużej, to się jest ciekaw świata. Mm, Poza tym nie dziwię jej się. Swojego czasu dużo mówiła o sobie. Tak jak wspominałem, nawet Wiktor był głośny. Myślę, że Wspominałeś coś o runach. A, tak. Coś tam uczyłem się. Od Wiktora. Myślę, że panu tak mogę powiedzieć. Przekazał trochę wiedzy. No to też niecodzienna, żeby kogoś chciał uczyć. Mm, Powiem tak. W jego fachu nadal jest gadatliwy i bardzo, ale to bardzo dobrym nauczycielem. Wspominał coś o swojej rodzinie. Nie przypominam sobie. Niewiele mówił o sobie. Mm, Wypadałoby odwiedzić jego córkę. Proszę mi wybaczyć za wmieszanie się za to wszystko, ale sam nie widziałem Aodan już tyle lat. A ona na pewno jest w Srebrnych Miastach, ale nie ma z nami kontaktu. Nie mieliśmy pojęcia, że ma córkę. Ma. w takim razie Rozmawiałem o tym z Krystyną, że to nie może tak pozostać. Pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, powinien ktoś się z nią skontaktować. czy Młoda dziewczyna na pustyni to nie jest rozsądna. w takim razie chyba wiemy, co robimy po tym zadaniu dla pana. Nel przytakuje. Musielibyście być dobrze przygotowani. Nikt nie wie, gdzie jest. I jeżeli poszła w ojca, może ciężko być ją znaleźć. Czy Jeśli mogę zapytać, ile ma lat? Zaczyna patrzeć, błądzić gdzieś wspomnieniami. Pewnie lekko ponad 20. Czy na miejscu byłoby, gdybym spytał, co się stało? Czemu tak to wygląda? Zrzuć proszę na charyzmę, na perswazję. Dobra. Czy ja? Chwilkę. Dobra. 11. 11. Ale mi brakuje przerzutów. Unlucky. To jest akurat sprawa pomiędzy nimi. Jeżeli żadne z was nie powiedziało wam o swojej historii, lepiej nie mieszać się w to, szczególnie, że to nie jest przyjemny los. Rozumiem. W takim razie przepraszam, że spytałem. Ja też dużo nie pamiętam, bo widziałem się z Aodan, miała może z 2 lata. Ostatnim razem. Więc jeżeli Wiktor wam opowie lub Aodan, to się dowiecie. Każdy z nas
tawernie ma historię za sobą bardzo wyboistą. Jesteśmy rozsiani po całym kontynencie. Przysłuża nam jeden cel. Zachować równowagę Talanu. Miałem właśnie spytać się, jak to jest z tymi wszystkimi rozłąkami? Często nie jesteście blisko siebie? Tak jak wasi przyjaciele odeszli, każdy miał własne cele. Niektórzy byli zdania, że potrzebują zdobyć więcej siły, niektórzy potrzebowali mieć lepsze znajomości, a niektórzy mieli swoje inne ambicje. Kiedyś nas było trochę więcej. Zachowanie kontaktu w tak wielkim świecie jest trudne. Zgadza się. Ja zdecydowałem się na drogę, można powiedzieć, pewnego wywiadu. Tak samo jak Iliada. Krystyna dobrze wie, co dzieje się w Talangwardzie. Ja wiem, co dzieje się w Chiaroscuro, a Iliada, co się dzieje w Horncrest. Musimy wiedzieć, by powstrzymać wszystko, co mogłoby złe nadejść. W takim razie musi być tego złego dużo, więc dziękujemy od razu za pana zasługi i szczerze nie chcę na razie wiedzieć, co może nas czyhać, żeby mieć wolny umysł. To prawda. Czasem lepiej nie wiedzieć, co może nadejść. Zwłaszcza jeżeli by miało to wpłynąć na morale wszystkich i sprawić, że walka wydałaby się nieosiągalna. Dobrze powiedziane. Wszystko jest osiągalne. Sam na swoje stare oczy widziałem parę cudów już na tej planecie. Na przykład? Jest wiele magicznych istot, miejsc, które potrafią wyjść poza naszą świadomość. Nie wszystko wydaje się być takie... Nie wszystko, co wydaje się złe na pierwszy rzut oka, może być faktycznie złe. Ale nie wszystko, co dobre, może być naprawdę szlachetne. Sami się dowiecie, zbudujecie swoją historię. My jesteśmy trochę starą, przestarzałą gwardią. Bo mówił pan, że znał pan wielu ważnych i ja chciałem spytać, czy znał pan kapitana Wyslofa? Tak stary nie jestem. Obiło mi się o uszy. Mm, Wielu się nadal zastanawia, czy Wyslot żyje, czy nie. Właśnie chciałem się... Karim mówił, że siadał z nim do piwa, ale to Chwila. nie jesteśmy pewni. Karim był wtedy bardzo pijany. Muszę usiąść z nim do piwa w takim razie, bo nam nie raczył wspomnieć. Każdy z nas ma trochę tajemnic. Ale też go nie pytałeś, Ruvenie. Nie tak bezpośrednio. Nie sądziłem, że Karim mógł, ale zarazem nie wiem, czemu się spytałem. Ruben tak przeciera sobie oczy, nie dowierzając dalej. Rodzice by mi nie uwierzyli. Ale nie wszystko musi być prawdą. Słyszeliśmy wiele proroctw, które nie nadeszły i proroctwa, które mogą nadejść. Wszystko czas pokaże. Obym dotrwał do tego czasu. Żeby chociaż okazało się, że nie jest tak źle. Trochę swojego my też przeszliśmy, ale nie wychodziło jakoś źle, więc chyba jest okej. No nic. Zebrało nam się na historię. Miło tak czasami pogaworzyć. Powspominać. Niemniej jednak, jak spotkacie kogoś od nas, to
przekażcie pozdrowienia. Nie omieszkamy. Tak zrobimy. E, Przepraszam, ale w sprawie tego śniadania, Tak. czy dałoby się jeszcze, czy już za późno? Mogę porozmawiać z kuchnią, by dowiedzieć się, czy coś pozostało. Cokolwiek, ale i będziemy wdzięczni. Jak najbardziej. Zatem zostawię was na chwilę i dowiem się. W porządku. My oczywiście przygotujemy się w takim razie. Czy on wychodzi z pokoju? Tak, jak on już poszedł. Okej. Moi drodzy, mamy za sobą waszą przygodę w duecie. Kawałek przygody w duecie. Dotarliście z ponurego, pachnącego śmiercią Lasegadory do Chiaroscuro, z którego to poznaliście w końcu udającego lokaja Quiliona Series. Opowiedział wam troszeczkę o tym świecie. Wdaliście się w bójkę, troszeczkę się napiliście, klasycznie. Przed wami proste zadanie. Proste brzmi zawsze łatwo, ale czy jest? Dowiedzieć się, jaka jest tożsamość samozwańczego wybawcy, księżycowego wybawcy, który definitywnie uciera nosa Czarnej Gwardii. Czy go odnajdziecie? Nie wiem. Ale wiem jedno. Możemy się tego dowiedzieć Na następnej sesji. Dziękuję wam pięknie za powrót do Ashanu po tak naprawdę wielomiesięcznej przerwie. Wróciliśmy do tego pięknego świata stworzeń magicznych i wielu tajemnic. Także dzięki wam piękne. O, my dziękujemy. Ja nie mogę się przestać uśmiechać od ostatnich kilku godzin. Usta mnie już bolą, kurde. Także ja się zmywam i do usłyszenia następnym razem. Następnym niebawem. Cześć. Niedługo się widzimy znowu, poszukiwacze przygód. Pa, pa.